Cześć, witam na kanale. Dawno nie widzieliśmy się z Piotrkiem, który jest z tyłu za mną. Naprawdę. Ostatni odcinek, jaki w ogóle wrzuciliśmy, No to było, a może jeszcze dawniej. to dinozaury chodziły po świecie. Dobra, ostatnio stwierdziłem, że mamy strasznie suchy humor. Suchy? No. I dzisiaj nie robimy nic konkretnego typu jakieś wielkie zmiany w nie wiadomo czym. Po prostu robimy milion rzeczy naraz. 3 facetów w warsztacie. Co może pójść nie tak? Wszystko, absolutnie wszystko, czego dowodem było ostatnie nasze spotkanie tutaj. To jest ten trzeci facet. To jest Rudziu, ekspert mechanik. Tutaj tak naprawdę my nic nie umiemy, tylko jesteśmy aktorami. Rudziu zawsze za kamerą mówi, co dotykać. Rudziu jest do adopcji. Szuka dobrego domu. Dobra. Poważnie? Będziemy nagrywać wszystko, czyli odcinek o wszystkim i o niczym. Nie wiem, bo jeżeli by się znalazł fajny dom, to czemu nie? Opowiedz, co robisz Jak zwykle czyszczę Ci silnik. w sumie. Czy ja mogę robić coś innego? Ja tylko czyszczę silnik. A co to za silnik? Najlepszy z możliwych. Czyli? Pancerna jednostka 1.6 diesel. JP generująca moc całych 54 koni, przynajmniej fabrycznie, nie wiem ile teraz. Opowiedz o rzeczach istotnych, a nie o pierdołach, czyli czy jest bardziej ekologiczny, czy mniej od nowych samochodów z salonu? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak co? No, że jest bardziej ekonomiczny. Ostatnio sprawdziliśmy 119 gram. CO2. No, Niezły wynik. Jak na 40-letniego diesla. tak. Za to poskłada dziadostwo i wrzuci do samochodu, a nie będziemy tutaj się modlić do tego. Jakiego samochodu? Solidnej konstrukcji niemieckiej, prawda, inżynierii Golfa 2 z długim tyłem, czyli Jetta. A gdzie jest Jetta? Nie wiem, zgubiłeś ją. Nie wiem, Kaj, żeś ją postawił. Nowe części. Co tam masz? Pompę wody z podstawą, ponieważ z poprzedniej wszystkie możliwe śruby straciły głowę. Nieprawda. Ile mówisz? Z 8, dobra, z 8 tylko 3 się dały wykręcić. Reszta po prostu powiedziała nie. Więc trzeba było zamówić nową. Podstawę. Niestety nie występuje taki osobny element, trzeba kupić razem z pompą, więc mam teraz 2 pompy wody. Nic, przyda się do innego. Jak już pojechałeś, jak już kupiłeś, to ci mogę powiedzieć, bo nie będziesz chyba zły, że tam leży podstawa pompy wody. Ale do innego silnika. Nie pasuje? Pasuje, ale potrzebne były też śrubki. Których Aha. już, no właśnie, których już nie mamy, ponieważ straciły głowę, tak jak mówiłem. Rudziu, co ty na to? Rudziu? Czy ty to widzisz? Widzisz, gdzie jest kabel? Uciąłeś przez przypadek? Nie, nie ma kabla. Nie, przyznaj się, że przez przypadek uciąłeś. Dobra, tutaj. Tu jest 1/4 z tymi nasypkami. Wyglądał jak części do montażu, sorry.
Dobra, tak jak mówiłem, odcinek o wszystkim. Tutaj mam element z mojego GTI i próbuję odkręcić zgodnie z zaleceniami producenta korektor siły hamowania. Naprawdę producent powiedział, żeby zrobić to flexem, bo on trochę się już nie odkręca. Zerwały się śruby, to jest stalowe śruby w aluminium, to nie jest dobry pomysł, ale zrobimy dokładnie to samo, jak będziemy to składać. Bo inaczej no, nie da się. Chyba, że macie jakiś pomysł, dajcie znać w komentarzu. Nie użyję aluminiowych śrub, od razu mówię. I co? Trzeba to uciąć, trzeba to się tego pozbyć i korektor można kupić bez problemu. I chyba tyle, co więcej mogę powiedzieć? Nic, po prostu setnę. Jak ci idzie z tym silniczkiem? Powoli. No wiesz co, Co? tak na garbusu kłaść. Proszę cię. To może kiedyś będzie można nazwać garbusem. Na razie to jest to wrak. Nie obrażając oczywiście właściciela, ale jak mógł to kupić świadomie? Jest tak, Piotrek zna właściciela garbusa i jeden do drugim mówi, ja mówię, że zacznę garbusa jak skończę jetę, jak jetę skończymy. Więc właściciel garbusa mówi, wywoź to na złom, to się do niczego nie nadaje. Na co Piotrek odpowiada, chyba razem z tym, bo to się jeszcze do niczego nie nadaje bardziej. I tak sobie cały czas dokuczają, że na złom, na złom. A prawda jest jedna. Moje BMW się nadaje na złom, ale tam nie pojedzie. No może powinien. To jest zgrubienie tylko. Piotrek se pilniczkuje, ja was ustawiam w ten sposób i a propos BM-ek, które mają iść na złom, to tak trochę zaspoilerował. Może pod koniec dnia nią jedziemy. Jakbym Astrą ją wpychał, Tu dzisiaj ma wjechać Jetta, nie jakiś BMW. ale Jetta ma dzisiaj stąd też wyjechać. Najpierw niech wjedzie. A jakbym Astrą ją wpychał, ale tyłem, to będzie z tej samej strony hak holowniczy. Wieta w stodole.
Piotrek dalej walczy z silnikiem. Teraz wlatuje pompa wtryskowa. A później pójdzie pasek. Jak będzie pasek, to wkładamy, czy coś jeszcze? No dobra, resztę to już sobie zrobię na aucie. Dobra. Resztę już zrobię A na tu Wam aucie. pokażę rozrusznik. Zobaczcie, jakie ładne śruby tu są. Wiecie czemu ładne? Bo z BMW. Ogólnie to były uszkodzone i jak rozrusznik się uruchamiał, to wyrywał gwint dosłownie. Więc rozwierciliśmy, nagwintowaliśmy i są większe śruby, bo nie było sensu naprawiać tutaj gwintów tych starych, bo śruby też były zniszczone, zresztą były jakieś z Castoramy, nie? Z Casterem albo z Obi. Albo z innego marketu budowlanego. No słuchaj, można użyć nazwy Castorama, to myślałem, że Obi też. Chyba, że... Bo jeszcze jest Leroy, Mrówka i PSB i... Nie, PSB i Mrówka to samo. Tak, dokładnie. No, więc są śrubeczki z BMW i teraz, jeszcze tam dolna była w ogóle zerwana i trzeba było pospawać, powyciągać, pourywać i tak dalej. Ale rozrusznik już się trzyma po pełnej regeneracji, wszystko było w nim wymienione na nowe oryginały. Tak. Poza tym automatem, tą puszką taką dziwną. Aha. Ona jest z autostartu. Silnik stąd. Za pomocą tego musi się znaleźć tu. Dziś. Patrzcie, jaki wynalazek. Jo, dyskotekę można robić. Nie? Nie chcę tego więcej dotykać. Ochyda. Jak ci idzie? Prawie skończyłem. Proszę? Prawie skończyłem. Czyli zaraz wkładamy, odpalamy i wyjeżdża? Dobrze. Jak widzieliście na cwaniaczka, myślałem, że sobie zrobię ze stożkiem wszystko i co, nie wyszło. Trzeba było tradycyjnie. Rozebrałem cały przegub, wymyłem i złożyłem. Teraz w sumie jedno co mi zostało to czekać aż Piotrek skończy. I będziemy wkładać ten silnik do środka.
update, to dawno nic nie nagrywałem. Proszę bardzo, alternator się przykręca. Chłodnica Przeszkadza. przeszkadza delikatnie. Czemu nie? To ty do niej kupowałeś, poszedło to do piaskowania? Takie poszedło do niej do piaskowania. Potem się zmieni. Okay. Tu wiele rzeczy będzie trzeba później wymienić, jak na przykład to. No tu najładniej wygląda w tym momencie Auto od spodu. to też. Ale przy silniku najładniej wygląda rurka odchodziła i nowa chłodniczka. Jedyne jasne elementy, jakie tu widać teraz. Półosie założone, przykręcone nawet. Palcymat. I później udarem. I co? Auto praktycznie gotowe. Nic tylko palić, jechać. Tak. Jeździć, obserwować. Piotrek się cieszy. Bardzo chce to stąd zabrać. A ja jak ja, bardziej cieszy się właściciel tego trupa obok. Nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem, co kierowało właścicielem tamtego pojazdu, żeby to kupić. To samo co tobą, jak kupowałeś No Jetę dobra, chyba. ja widziałem Jettę na żywo i nie wygląda tak źle jak ten garbus. Ale okazało się, że... No nie, no to... No. Nie było aż tak źle. No właśnie. Nie. Może jest parę dziurek faktycznie, ale to się wszystko naprawi. Wiesz, do Garbusa tam są już nowe progi, nowe podłogi, jakieś takie rzeczy. Pani, ile to pieniędzy musiało kosztować? Taniej Trzy- byłoby to... 3,50. Taniej było, no za 3 kg. Kamil, bez przerwy mi chowasz jakieś narzędzia, które mi są potrzebne. Coś się przewiniesz, to coś mi zniknie. Dobra, najciekawsze rzeczy dzieją się, jak aparat jest wyłączony oczywiście. Stanę se w światełku. Bo silnik kręci, w końcu dobrze kręci, a wcześniej mieliśmy problem z rozrusznikiem, żeby on w ogóle chciał kręcić. I nie wiem, no psikaliśmy plakiem, wybuchło, zaczęło się wszystko palić, ale plak się wypalił i tyle. Natomiast auto nie odpaliło, nie wiemy dlaczego. Będziemy pewnie musieli gdzieś grzebać z tym. Nie wiem, jak będą wyglądać następne filmy, czy będzie jeszcze film z próby odpalenia Jety, pewnie nie, ale w jakimś tam innym filmie Wam opowiem. Będę się raczej zajmować Garbusem i GTI-kiem w tej chwili, tak żeby te projekty pchnąć. Sorry, kończę na dzisiaj i tak za długo tu już jesteśmy. Trzymajcie się, hej!